Siemaneczko, cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Manor Lords. W tym odcinku na początku chciałbym Wam serdecznie podziękować za zostawione łapki, komentarze, nowe suby. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną i podoba Wam się moja seria. Chciałbym się troszkę odwdzięczyć i pokazać Wam coś nowego. Zaraz spróbujemy sobie przejść do Świnoujścia i spróbować sobie wybudować coś nad rzeką. W tym momencie w Legnicy buduje nam się już posiadłość. Mamy wszystkie materiały już praktycznie dostarczone, brakuje nam jednej kłody i rodzinki sobie tutaj będą spokojnie budować tą posiadłość. Natomiast spróbujmy przenieść się do Legnicy, do Świnoujścia, przepraszam, i spróbować tutaj ulepszyć troszkę taką wizualną stronę Świnoujścia, a mianowicie spróbujemy zająć się tutaj tym brzegiem. I teraz tak, zróbmy sobie zejście tutaj. Może byśmy sobie tak to pociągnęli. Tak jakby komuś tutaj zachciało się spacerować. Tylko wiecie co? Wybudujmy sobie na razie może dotąd. Tak, żebyśmy później nie musieli tego w całości powtarzać. Też jestem ciekaw, jak to może się tutaj udać. Czy to w ogóle się uda? Chciałbym właśnie wypróbować te krateczki, które nam się pojawiają. Tylko teraz tak. Jak jesteśmy w stanie to... Aha, czyli to dopiero tutaj. Szkoda, że od początku się nie da budować takiego pomościku. Ale wydaje mi się, że nawet kawałek, jeśli nam wyjdzie, to będzie fajnie widoczny. O. $45 desek. No, to trochę nas to będzie kosztować, w zasadzie wszystkie nasze deski, ale zróbmy to, bo... O, wow. Patrzcie na to. No, wygląda to zacnie. Taki spacerek będzie sobie można przy rzece urządzić. Co prawda nasze deski na to poszły, ale jeszcze zerknę sobie, czy tutaj nasz tartak działa prężnie. Tak, dwie rodzinki są. W obozie dwóch, to dołóżmy sobie jeszcze trzeciego. Ograniczymy im jeszcze ten obszar roboczy, niech już wycinają nam może tutaj. A my jeszcze zobaczmy, czy będziemy w stanie kontynuować. No właśnie, czy my to w ogóle będziemy mogli teraz połączyć dalej. Ok, czyli tu musimy sobie zrobić po prostu taką ścieżkę. Ok, i znowu zrobimy sobie taki pomościk przy rzece.
Dajcie znać w komentarzach, czy widzieliście, czy wiedzieliście może bardziej, że jest coś takiego możliwe tutaj w tej mapie na rzece. Spróbujemy sobie zrobić coś takiego jeszcze tam dalej, ale wybudować sobie jeszcze tutaj przy tym kilka domów, tak żebyśmy mieli nie dość, że pomościk, to jeszcze spróbujemy sobie przy nim postawić jakąś haciendę. Dobra, no teraz nawet nie próbuję, bo w zasadzie nie mamy na razie materiałów. Tutaj pewnie nie będzie się dało postawić takich domów ze względu na zbyt stromy teren. Chociaż no spróbujmy, bo za mała parcela i zbyt stromo. No właśnie, ale no nie, tutaj raczej się to nie udało. Jest to wszystko cały czas zbyt stromo. No, cały czas jest zbyt stromo. Natomiast wiem, że tutaj gdzieś była możliwość wybudowania tych chatek, więc zrobimy sobie połączenie takie wzdłuż typowo brzegu. Tutaj w ogóle sobie połączymy to z tą ścieżką. Nawet już powoli byśmy mogli sobie tutaj odbijać. O. I tu już będziemy mieli pierwsze połączenie. O, nawet nam się tutaj jeszcze kawałeczek pomostu zrobiło. Natomiast tu pójdziemy sobie dalej tym pomostem, tak żebyśmy się jakoś wykręcili. Tutaj dołączyli do tej głównej trasy. Natomiast no, w moim mniemaniu wygląda to naprawdę świetnie. Takie urozmaicenie takich typowych ścieżek, które moglibyśmy po prostu puścić tutaj przy rzece, jest dodany jako pomościk, więc bardzo fajnie. Powinniśmy jeszcze tak naprawdę wybudować tu jakiś budynek, czy dom, czy cokolwiek innego, żeby ten ruch tutaj też zapętlić naokoło tego klifu. Wydaje mi się, że to stworzy taki mega klimat dla Świnoujścia, więc gdzieś tutaj jakiś budynek sobie przemyślimy. No chciałbym po prostu jakieś chaty, natomiast wiem, że te chaty niestety no właśnie ze względu na nachylenie tego terenu, no nie uda się nam tego postawić. Natomiast pomyślimy, chociaż jak nie da się tak naprawdę chat, to czy jakieś inne budynki będzie się dało? Nawet patrząc, żeby to był jakiś... No nie, to już będzie za dużo. Pszczelarstwo, może pszczelarstwo gdzieś by się udało w tych rejonach. Co mamy? Rzemiosło. No, widzę, że warsztat tkacki by na przykład tutaj... O, tutaj by też był. Czy mi się wydawało, tylko że się świecił. Okej, no to by się dało. Na przykład spróbować jakiś warsztacik jeden czy drugi tutaj postawić. Więc no, wydaje mi się, że fajny, taki pozytywny aspekt tego Świnoujścia by się tutaj mógł pojawić. Dajcie znać proszę w komentarzach, czy Wam się podoba taki pomysł. No i właśnie, czy widzieliście już wcześniej takie rozwiązanie. Dobra, wróćmy sobie jeszcze tutaj na górę i sprawdźmy, jak wygląda uzbrojenie, bo nie ukrywam, że coraz chętniej spoglądam na tereny żółtego i na to, żeby gdzieś spróbować już w niedługim czasie uderzyć na niego. Mamy już pełny skład w Świnoujściu, jeśli chodzi o świtę. Uzupełnimy sobie jeszcze tą świtę w Legnicy i postawimy oddziały tutaj z naszych dotychczasowych
produkcji uzbrojeń, czyli możemy sobie zrobić na pewno już oddział z milicji pieszej. To nawet ten oddział moglibyśmy sobie postawić na ten moment już. Czyli zróbmy sobie pierwszy w Świnoujściu oddział 36 pieszej milicji. Fajnie, bo oni też będą mieli tutaj już hełmy i mam nadzieję, że dobiorą kolczugi. Spróbujmy sobie zwołać ich już. Zobaczymy, czy faktycznie oni będą mieli to poubierane, czy to tylko jest taki aspekt wizualny. Mam nadzieję, że to bardzo nie wpłynie na produkcję obecnie w Świnoujściu, natomiast przetestujmy sobie ten oddział. To, co będziemy mogli już zrobić też za chwilkę, to oddział z włóczniami i z dużymi tarczami. I docelowo, czy finalnie bardziej skupić się teraz na broni drzewcowej, tak żebyśmy jeszcze jeden oddział mieli na tą broń drzewcową, czyli takich pikinierów, można powiedzieć. Jak to wygląda? No spójrzcie, chyba jest faktycznie progres, jeśli chodzi o taki oddział, bo wszyscy mają już te produkowane nasze hełmy. Fajnie, bo nie są wszystkie takie same, są różnego rodzaju, ale zerknijcie, no są już opancerzeni, można powiedzieć, od głowy. Więc dołożymy sobie tych kolczuk, a tutaj chyba było kilka, teraz nie sprawdzę, ale tak naprawdę może ktoś tutaj już taką kolczugę będzie miał. Chociaż jak ona może wyglądać, czy będzie się różnić od tego ubioru, który mają? No, wydaje mi się, że różnić się powinien. Natomiast czy taki już tutaj jegomość, na przykład jak ten, czy to już jest ta kolczuga, czy raczej nie, no kolczuga pewnie to kolczuga, no tylko pytanie, czy oni będą wyglądać jak świta, czy raczej właśnie no zobaczymy sobie, jak pełny oddział już zwołamy, bo wydaje mi się, że tutaj chyba nie było uzupełnionych, nie było, no właśnie, 9 kolczuk tak naprawdę na ten oddział, ale to i tak 9, więc w zasadzie kilku z nich powinno być jakoś ubranych lepiej. Nie widziałem, żeby tak było, natomiast no może wy widzieliście to lepiej. Więc jeżeli tak było, że coś sobie przeoczyłem, napiszcie, chętnie sobie to jeszcze sprawdzę. Dobra. I popatrzcie, też ilość chemów się zmniejszyła, czyli tak naprawdę poroznosili sobie to po domach. Okej. Włóczni mamy 26, czyli niebawem zrobimy sobie kolejny oddział i zerknijcie, mamy 36 i takich 36 mamy już dwa oddziały, mamy pełną świtę, mamy łuczników 36, dołożymy sobie kolejną świtę w Legnicy 24 i oddział z włóczniami. Tylko pytanie, czy starczy nam na tyle mieszkańców, żeby uzupełnić ten kolejny oddział. Natomiast no, może to już by pozwoliło, żeby tutaj spróbować zaatakować ten rejon naszego sąsiada i odbić go z jego rąk, jego władania. Zastanawiam się tylko, czy może lepiej tutaj, no mielibyśmy już taki, można powiedzieć, całą tą mapę od lewa i moglibyśmy już gdzieś tam w przyszłości szukać kolejnych rejonów, bo tutaj będziemy troszkę tak w środku, odsłonięci tak naprawdę dookoła.
Tutaj mam nadzieję, że jeżeli zdobylibyśmy sobie ten rejon, to tak naprawdę te wszystkie 3 regiony już będą na tyle w kupie, że tak powiem, że nie zaskoczy nas atak żółtego. Raczej on wtedy wejdzie od tych rejonów. Gdzieś tutaj będzie szukał przejścia tak naprawdę mostami, bo zauważcie, że te regiony, które są po drugiej stronie, są oddzielone rzeką, więc może łatwiej by nam było też bronić i odpierać te ataki przy jakimś moście. Nie wiem tak naprawdę, jak jest zorganizowany atak, czy w ogóle żółty może nas zaatakować, ale no, tak domyślam się, że mając z nim wojnę, może nas atakować i przejąć nasz region. Więc też no, chciałbym być na tyle przygotowany, żeby ewentualnie spróbować odeprzeć ten atak, czyli nie tylko zaatakować, stoczyć tą bitwę na jego terenie, ale też ewentualnie spróbować się wybronić. Zobaczymy, jak to się ułoży. Na ten moment plan jest taki, żeby dozbierać sobie to uzbrojenie, wyszkolić kolejne oddziały, wyszkolić świtę. Tą świtę chciałbym przynajmniej zrobić przynajmniej wtedy, jak już oddamy tą monarszą daninę, żebyśmy już wiedzieli, ile zostaje nam już na czysto. W zasadzie wiem, ile zostanie, ale czy może pojawi się już kolejna składka, kolejny podatek do zapłaty, tak żebym wiedział mniej więcej, ile możemy z tego wykorzystać. W Świnoujściu chciałbym... Aha, czyli ja już tutaj mam zbroje płytowe zaklikane, więc tak naprawdę... No właśnie, tylko 8 sztab żelaza kosztuje taka zbroja płytowa. I czy my w ogóle mamy na to? Mamy 111 rudy żelaza, 2 dymarki, więc tak naprawdę, które działają prężnie, jedna i druga. Tutaj ten składzik też może byśmy spróbowali przydzielić jedną rodzinę do tego składu, bo tutaj niech się to, no mam nadzieję, że nieco przyspieszy. Jedzenia na 2 miesiące. Tutaj no mąki nie mamy już, ziarna nie mamy. I zostało nam 67 chleba. No to powiem wam, nie jest zbyt ciekawie, ale na szczęście jest już luty. Dobra, no to dozbieramy sobie, rzucimy sobie kilka rodzinek do zbierania jagód. No to myślę, że jakoś to ogarniemy. Dobra. Jakoś to myślę sobie ogarniemy. Deski się już pojawiają, kłody są, no to tylko przerabiać, więc będziemy sobie kontynuować później tutaj ten aspekt wizualny Świnoujścia, ale to już zróbmy sobie później. Zerknijmy w takim razie w Legnicy, gdzie ja to jadę? Zerknijmy sobie w Legnicy, czy ta posiadłość nam już coś urosła. Tak, przybyło nam tutaj murów. No, ciekaw jestem efektu końcowego, jak już nam powstanie w całości nie tylko mury, ale też nasze wieżyczki. No nie ukrywam, że fajnie by było odeprzeć jakiś atak. Tak jak poprzednio nas tutaj rozbójnicy atakowali gdzieś z tych lasów, ustawiając świtę może, nie wiem, przed murami czy za murami, ci rozbójnicy uderzyliby w tą naszą twierdzę, tak żebyśmy mogli bronić się przynajmniej pod jej murami, albo może spróbować jakoś odpierać ich ataki tylko i wyłącznie przez łuczników, albo jakieś oddziały jeszcze tutaj, które by wspomagały tą obronę. Uciekła mi tutaj myszka z wrażenia chyba. Natomiast no fajnie, niech sobie działają.
Myślę, że jeszcze w tym odcinku zobaczymy końcówkę tej posiadłości, więc poczekamy, przyspieszymy za chwilkę czas, bo tak jak tutaj Legnica ma już jedzenia na 3 miesiące, myślę, że to spokojnie powinno wystarczyć, żeby zacząć zbierać nowe zapasy. Dlatego przyspieszmy sobie czas. Jak macie pomysły, na co punkty rozwoju moglibyśmy wydać w Legnicy, to też zostawcie komentarz. Chętnie Was wysłucham, zobaczę, jaki macie też pomysł, gdzie widzielibyście Legnicę za te 2 punkty rozwoju. Dobra. Cieszy mnie w ogóle fakt, że zamożność regionu to już 2700 srebra. No naprawdę nie spodziewałem się, że na handlu tymi surowcami jesteśmy w stanie tyle osiągnąć zamożności, bo tak naprawdę w tym momencie nie wiem, na co moglibyśmy tak naprawdę to wykorzystać. Mamy już pobudowane to, co chcieliśmy mieć pobudowane. Natomiast, no wiadomo, gdzieś tam z czasem sobie będziemy jeszcze jakieś budynki stawiać za tą zamożność. Natomiast na ten moment jest to bardzo, bardzo fajny wynik. Za 6 dni 402. Nie wiem, od czego to zależy, że oni to tak podnoszą. Czy od właśnie może tej zamożności, może od liczby grzywien? Ciężko powiedzieć. Druga sprawa, która bardzo mnie ciekawi, to nasze wydobycie soli, a mianowicie to, że to jest nasza głęboka kopalnia. Teoretycznie tutaj w opisie mamy, że ulepszenie do głębokiej kopalni umożliwia nieskończone wydobywanie surowca, jeśli budynek znajduje się na bogatym złożem. I teraz tak, czy to znaczy, że tutaj w ogóle się już nie sugerować tym, że zostało tej soli 556, czy wręcz przeciwnie, powinienem się zacząć martwić, bo jak zejdzie to do zera, to mimo, że to jest głęboka kopalnia, to i tak skończy nam się już to złoże. Nie wiem. I też mam do Was prośbę, jeżeli powinienem tutaj coś jakoś zareagować na to, zostawcie mi komentarz. Chętnie zobaczę, jak Wy rozwiązujecie taki problem. Ok, zapłaciliśmy grzywny 402, zostało nam 1350. No i popatrzcie, ta danina monarsza w ogóle nam nie spadła. Ona jest dalej 402. No to powiem Wam, że niezbyt ciekawie to wygląda. Trochę nam te grzywny będą uciekać, więc musimy gdzieś taki moment dobry wycelować, żeby stworzyć tą świtę. I tak naprawdę wykorzystać ten moment ataku na naszego żółtego sąsiada. Kończy się jedzenie w Świnoujściu, no ale jest już na 3 miesiące. Coś tutaj do nas przybyły warzywa, przybyły jabłka, no świetnie. Ale w marcu widzicie, ja myślałem, że to jest właśnie wręcz odwrotnie, że w marcu to gdzieś to się dopiero zaczyna, a zbiory tak naprawdę ten wrzesień, październik, natomiast naprawdę się cieszę, bo właśnie warzywa i jabłuszka uratowały nam zapasy w Świnoujściu. Dobra, i co ja chciałem jeszcze zrobić a propos tej żywności? Właśnie, jagódki, nie? One już zaczęły nam rosnąć. To od razu... Co? 9 rodzin? Coś to chyba się nam tutaj nie zgadza.
Aha, czyli coś tu jest zbagowane. Dobra. A w ogóle jest Legnica? Czy ja tu czegoś nie odklikałem? Czy czegoś nie zrobiłem? O, dobra, teraz Świnoujście. Ale przypisały się rodzinki, ok. Czyli nie przeskoczyliśmy z regionu. Aha, czyli okej, jedzenie na jeden miesiąc, czyli to było jedzenie, ale w naszej Legnicy. No, czyli no niestety. Czyli jest tak jak mówiłem. Czyli raczej te zbiory warzyw i jabłek pod koniec roku. No, dałem się na to nabrać, uwierzyłem, że tak będzie. Szkoda, szkoda. Natomiast liczę, że teraz ruszą do boju nasi zbieracze. Co my tu mamy? Chatę drwala nie, myśliwych jest 2, więc niech sobie... Ale patrzcie, te bogate złoże w tej zwierzynie, on w ogóle praktycznie co patrzy, to się nie zmniejsza, więc zastanawia mnie to, czy nie dostawić tutaj może jednej chaty myśliwego. Może zróbmy sobie taki kamp, jeszcze tutaj może pod lasem. No bo teoretycznie, jeżeli cały czas mamy tutaj po 37, gdzieś tam w granicach 40 tej zwierzyny, niech polują. W końcu potrzebujemy tego jedzenia. Niespełnione wymagania. Co mamy niespełnione? Jedzenie na targu. No właśnie, walczymy o to, żeby to troszkę poprawić. Więc tak, mamy jagody, mamy to z młyna, możesz już sobie tutaj odejść. Z naszego pieca chlebowego również. Pszenica nam rośnie. Tak naprawdę tu jak sobie wybudujecie, to od razu przydzielimy 2 myśliwych do tego jeszcze. Do warsztatu Kowalskiego wprowadziła się rodzinka. Super, bo przyspieszą tą pracę, mam nadzieję, tego naszego uzbrojenia. Włóczni już 47, hola hola. Zmiana na broń drzewcową. Obóz myśliwych wybudowany, więc od razu rzucamy 2 rodzinki. I wydaje mi się, że tutaj jeszcze też spichlerz dodamy im tą jedną osobę, żeby troszkę przyspieszyć też ten transport żywności. Fajnie by było jednak utrzymać zapas tego jedzenia, no bo to też wpłynie nam na tą aprobatę. Zobaczymy, jak to wygląda w Legnicy. Dobra, tu jest jedzenia pod dostatkiem. Na razie halo, halo. No i doczekaliśmy się też naszej posiadłości, która jest już w pełni gotowa. Tak to wygląda. Tak to wygląda, można powiedzieć, od frontu. Natomiast bardziej ciekawi mnie widok z tej perspektywy, patrząc na te połacie tych lasów. Dobrze, że dzisiaj mamy taką ładną pogodę, kwiecień, wiosna się zaczyna, więc też fajnie to tutaj wygląda. Wiatraczek się kręci, domy wystają ponad drzewa, czyli mniej więcej taki zamysł, jaki mniej więcej chciałbym uzyskać. Początkowo udaje się, mam nadzieję, wprowadzić. No dobra, ale w takim razie zobaczmy to, jak to wygląda z perspektywy naszego lorda. Tak, wioseczka, jeszcze zerknijmy sobie spoza murów, ale wejdźmy w takim razie tutaj do naszej posiadłości, troszkę nisko, ale wszystko widzę wymierzone, także tutaj architekci nasi z Legnicy się popisali. Poborca podatków, o nawet chyba można wejść, nie można.
Ale wyglądało jakby nas tam zapraszał do siebie. Okej, nasza wieża, no ta wieża wygląda naprawdę dobrze. Jest wysoka, jest duża, no jakby się tam jeszcze dało wejść na górę i zobaczyć sobie ten rejon z takiej perspektywy tam z góry, no to pewnie zmroziłoby nas wszystkich. Tutaj też nie możemy wejść. No fajnie jakby to gdzieś z czasem też było dopracowane, żebyśmy sobie mogli wejść. Chociaż te czatownie to tak nie do końca ich rozumiem, bo taki balkonik tak naprawdę fajnie by było, jakby był z tej strony. Chyba że ja nie rozumiem, jak to działa, natomiast wchodzimy sobie tutaj, wychodzimy po schodach i wchodzimy na piętro, patrząc tutaj na tam gdzieś na wieś, czy na jakieś odległe tereny. Natomiast balkonik od strony wejścia, no to może lepiej by było odwróconą tą czatownię zrobić w stronę tą drugą, w stronę regionu, niż tak do środka. W każdym razie, jeżeli podoba Wam się takie rozwiązanie, ta warownia, która tutaj powstała tak naprawdę na tym wzniesieniu, pierwsza warownia w naszej serii, zostawcie proszę łapeczkę w górę, a jeżeli chcecie zobaczyć warownię, którą zrobimy w Świnoujściu, to zostawcie subskrypcję, zostawcie suba, bo już niedługo tam też zajmiemy się rozwojem naszej twierdzy, naszej warowni, ale to, co bym chciał zrobić, to na pewno zastanowić się nad tym atakiem, czyli wypowiedzieć wojnę żółtemu i tak naprawdę stoczyć tą pierwszą bitwę na tyle oddziałów, tyle jednostek, więc jak nie chcecie tego przegapić, zostawcie suba, już niedługo dołączę to również do naszej serii. Ok, przejdźmy się jeszcze tutaj już w dół naszej wioski. Zobaczmy, jak to się wszystko prezentuje. Chcąc wyjść z naszej posiadłości, odwiedzić naszych mieszkańców. Kawałeczek co prawda mamy do zejścia, natomiast to działa również w drugą stronę. O, popatrzcie, no nie, no tutaj klimat taki, że no nie mogę po prostu. Wydaje mi się, że no super to wygląda. No co tu dużo mówić, takie na wzniesieniu ta twierdza, no Manor Lords no rządzi i to czekam z utęsknieniem na taką pełną wersję, gdzie moglibyśmy się tutaj rozkoszować jeszcze różnymi innymi jakimiś takimi dodatkami, rzeczami, które moglibyśmy robić. Już nie wspomnę o tym, żeby nasz lord gdzieś tam brał udział w bitwach, czy miał możliwość gdzieś tutaj z poziomu takiej trzeciej osoby do zarządzania jednostkami. Na razie możemy się rozkoszować pięknymi, naprawdę pięknymi widokami, dopracowaną tą grafiką. No genialne to jest. Zerknijcie sobie sami, nawet przez chwilę nie będę nic mówił. Po prostu można rozkoszować się tą grafiką, tymi widokami takich zabudów. No, nie no, to robi wrażenie. Naprawdę robi wrażenie. Tam w oddali schodzimy niżej już tutaj do naszej wsi. Piękne sady jabłonowe wsi, co ja mówię, jeszcze ktoś usłyszy i się obrazi. No to już jest taka naprawdę piękne miasto.
Schodzimy właśnie niżej, tutaj już te sady jabłonowe pięknie zaczynają kwitnąć. Już nie są takie małe jak na początku, gdzie zaczynaliśmy, tylko już widać, że troszkę, troszkę wyższe, bardziej wyrośnięte. Tutaj mamy pszczelarza. Skrótu co prawda nie mamy, ale pozwolimy sobie przejść przez tutaj tereny zielone i wejść w te kolejne sady. No, one też już myślę obficie dają nam plony, bo widać, że już też o jedne i drugie tak naprawdę są już takie wyrośnięte, no ale popatrzcie w to. Idziemy, sad po lewej, po prawej jeszcze jakaś ławeczka by nam się tutaj przydała. Wychodzimy, a tu zapis, a tu taki region, gdzie tam okiem sięgnąć, góry, doliny, no coś pięknego. Ja już w zasadzie to mógłbym chyba tylko chodzić po tej wiosce i podziwiać te widoki. No naprawdę coś pięknego. Przetnijmy sobie tutaj może sadem. Jest jeszcze świeżutki ten następny. No fajnie. Wydaje mi się, że super to wygląda. Ścieżka do góry, do takiej już dzielnicy, głównie złożonej właśnie z tych domów. Natomiast to, co tutaj możemy też znaleźć, to właśnie po robocie, udając się już na spoczynek do domu, o ile ją tutaj znajdę, bo nie wiem, czy teraz się nie zgubiłem już w swoim własnym mieście. Powinna być gdzieś nasza gospoda. Aha, tu jest ten nasz spichlerz, skład, czyli ta druga część miasta, którą będziemy sobie tworzyć. Ok, tu jest ta część mieszkalna. Ok, zobaczmy sobie jeszcze tą ścieżkę. Czy to jest... trafiliśmy. Czy to tak naprawdę chyba obok tego przechodziliśmy tylko od drugiej strony. Na spoczynek weź sobie, piwko już jedzie, strawa jest rozłożona, to jakiś może rolnik czy sadownik. Siąść, popatrzeć jak wszystko rośnie, przechylić kufelek piwka. No to jest życie, to jest życie. Co im tutaj więcej do szczęścia jest potrzebne? Może trochę kiełbaski, której nie wiem, chyba w tej Legnicy jeszcze nie mamy. Dobra, tak by to wyglądało z perspektywy naszego lorda. Tyle z takiego obchodu. Mam nadzieję, że podoba Wam się takie miasteczko okiem naszego lorda, ale wróćmy już do naszych zajęć, do naszej roboty, decyzji, planów. Co tu jeszcze moglibyśmy zrobić? Tak naprawdę to jedzenie to jest właśnie ten numer jeden, o który należy dbać, powiększając miasto i powiększając dostępną przestrzeń mieszkalną, która aktualnie u nas się skończyła, więc pierwsze co trzeba by przelecieć sobie mieszkanka, gdzie można sobie zrobić dobudówki, bo one powstaną najszybciej. Dobra. I to wszystko pozwoli nam przyjąć naprawdę sporo tych rodzin. Dobra.
Ok, mając to, a jeszcze mamy, aha nie, to jest do 2, to jest to. To tutaj będziemy rozszerzać nasze miasto w tą stronę. W tą stronę, czyli zrobimy sobie taką eskę i tą eskę, patrzcie, no nawet ten widok z góry, no jest świetny. Dobra, dobra, już koniec tych wizualnych uniesień. Zróbmy sobie ten plan właśnie tak, żeby zakręcić sobie te nasze parcele w tą stronę i przelecieć tutaj w drugą stronę. Zastanawiam się, ale to tak naprawdę jeszcze tak, studnie mamy tylko tam, więc to mnie trochę martwi, bo będziemy musieli w razie jakichś problemów ciągnąć tą wodę z daleka. Szkoda, że nie mamy żadnej niteczki tutaj, ale jeszcze my tu gadu, a jagód nam w Legnicy nie zbierają. Obóz myśliwych, no niech będzie jeden, bo tak naprawdę tutaj za dużo i tak z tego nie wyciśnie. Ale okej, no byle dożyć po prostu do żniw, gdzieś tam do września, października. Warzywa, jabłka, to wszystko nam się uzupełni. Tutaj nie ma się co martwić. Martwić się właśnie powinniśmy o naszą przestrzeń mieszkalną. Wykorzystajmy sobie, myślę, tutaj. Okej, zróbmy te dwa. Będzie w zasadzie 3 mieszkanka, to ok. Do spichlerza jedna rodzinka, ale to tutaj. Ok. Myślę, że jak już nam się wybuduje, jest 9 parceli w budowie, to jeszcze sobie zróbmy. No i co? Aż się prosi, nie? Aż się prosi tutaj. Okej, to tak. Tylko musielibyśmy to, myślę, jakoś zrobić. O. Tak, żeby podzielić to też na dwie. No, idąc tutaj tą główną ścieżką, no to idą praktycznie przy samych sadach, no, myślałem, że tutaj gdzieś warzywka, ale w zasadzie wszędzie są tylko te sady jabłonowe. Zawsze jakieś jabłuszko, jakąś grandę można zrobić. Czyli mamy raz i mamy dwa. Tylko szkoda, że tutaj nie jesteśmy w stanie zrobić tej przybudówki, ale to nic nie szkodzi. Myślę, że będzie w porządku. Ok. I ta część przeznaczona tak naprawdę na pola, na ogródki warzywne i nasady jest wykorzystana. Tak naprawdę zastanawiam się, czy nie zostawić jeszcze tego na wszelki wypadek, żeby sobie gdzieś tutaj jeszcze jakieś sady postawić, więc póki co zróbmy sobie tą ścieżkę tak jak mówiliśmy, czyli SK idzie tu i tutaj w dół, czyli od tej głównej poprowadźmy sobie, może zrobimy teraz troszkę inaczej, troszkę tak i tutaj poprowadzimy to w dół. No okej, jest troszkę przyokrąglone. Tu nie, no trudno, no tak się zrobiło, niech tak zostanie. Będziemy sobie później kombinować, jak to obejść. Natomiast teraz tutaj, skoro to ma być jakaś, tak powiedzmy, w miarę główna ta trasa, to przy niej sobie zróbmy trochę tych parceli, może nawet z takimi tutaj, z tym miejscem na rzemiosło.
Ok, cztery budynki, każdy z przybudówką bez sąsiada, czyli taka typowa produkcja rzemieślnicza. Ok, i to powinno nam wystarczyć. Wybuduję, będzie 14 parceli, będziemy czekać na nowe rodzinki. Na ten moment mamy już 50, 60, 85 rodzin, czyli zaraz dobijemy do połowy naszego oczekiwanego celu. Ciekaw jestem, jeżeli te wszystkie tutaj budynki podniesiemy już do trójeczki, jak to wtedy będzie wyglądało. Uwaga, zauważono armię innego władcy. Czy tutaj powinienem zacząć się obawiać? Czy oni idą... O, Świnoujście. I to już, popatrzcie, już napaleni są. Napaleni już są, tylko teraz tak, widzicie, oni będą musieli przechodzić gdzieś w okolicy naszej posiadłości. No to jeszcze zrobimy sobie tutaj obronę Świnoujścia. Przetestujemy w takim razie nasze tutaj oddziały, chociaż tak, Świnoujście ma już świtę, bardzo mnie to cieszy. I oni idą tak naprawdę chyba stąd, nie? Natomiast najpierw może zwołajmy sobie milicję, czyli chciałem ich przetestować, to od razu ich będziemy mieli okazję przetestować. No właśnie, milicję z łukami. No dobrze by było tak naprawdę też użyć tutaj łuków. Mamy ich 4 takie oddziały. Nie wiem tylko, co ten żółty kombinuje, czemu on się tutaj uaktywnił, czy to, że jest na ich terenach, czy o co chodzi, ale żebyśmy tutaj nie mieli żadnej niespodzianki. Czy my w ogóle będziemy mogli stworzyć jakieś oddziały tutaj w Świnoujściu łuczników? 36, no to pięknie. Dobra, no i to jest fajne. Lećcie tutaj. I ta świta, zobaczmy, bo ta świta tak naprawdę chyba będzie szła z posiadłości. Bo nie chciałbym, żeby sama świta po prostu walczyła. Sama świta walczyła z tymi oddziałami rozbójników, ale oni już lecą. Nie, patrzcie, tak jakby coś ich tutaj trzyma. Może uciekali przed tym żółtym. No nic, to będzie test dla Świnoujścia. Wiecie co? Wy, żebyście tutaj... Dobra, jest bieg. Wy również. No to okej. Zastanawia mnie tylko, jak ta tutaj posiadłość zadziała. Czy oni będą w stanie strzelać jakoś do tego, czy bez łuczników strzelają, czy my tu będziemy potrzebować tych łuczników. Zauważono nieprzyjacielską jednostkę. No to faktycznie w czas. I gdzie oni idą? No będą zmierzać, wydaje mi się, prosto tutaj na świtę. Gdzie nasze wojsko? Leci. Dawać. Kurde, że żadnych powiadomień nie dają. No to jest trochę takie... Wiecie, co musimy zrobić? Spróbować trochę się wycofać. Dajmy utrzymanie pozycji. Łucznicy to chyba tak w samą porę tutaj przybędą.
Dobra. Wlecieli na pełnej w naszą świtę. No ciekawe, czy i kiedy ci już tu dostaną wsparcie. Tutaj dawać. Tutaj dawać, a nasza milicja troszkę spóźniona, natomiast jak wjedziecie w nich tutaj, powinno być w porządku i pełne natarcie. 23, czyli jeden ze świty już padł. Czy wy robicie ostrzał? Pełne natarcie. Ci tutaj ładnie wpadli. Okej, no świta jest dozbrojona. Kurde, ale i tak straciliśmy kilku. Jest 18, czyli 6 ze świty straciliśmy. No ale dobra, udało się na szczęście tutaj ich pokonać. Okej, no to zdali test. No o, ale tam jeszcze salwa poszła. No gdyby się udało tak naprawdę wcześniej ich zorganizować, no to jest duża szansa, że nikt by z naszej świty nie zginął. Natomiast gdzie ten żółty? Okej, na szczęście wraca, bo już myślałem, że ma tutaj jakieś plany wobec nas. Okej, dzięki w takim razie. No, łucznicy w samą porę, milicja nieco spóźniona. Straciliśmy 8 żołnierzy, takich ciężko zbrojnych, no ale no, jakoś to przegryziemy. Jakoś to z tym sobie poradzimy, będziemy musieli żyć dalej. Trochę grzywien już jest, trochę się uzbierało, więc jakoś to wszystko ogarniemy. Dobra. To w takim razie takim akcentem militarnym dzisiaj się z wami pożegnam. Dziękuję wam za oglądanie serii, dziękuję za oglądanie tego odcinka, dziękuję, że jesteście, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!